Hejka widzowie, jestem znowu w Chiang Mai. Obudziłam się o 5, żeby iść do kuchni w klasztorze i pociąć warzywa. Później o 8 był bus do Pai. W Pai byłam 5 godzin i wzięłam autobus do Chiang Mai i jestem tu. I z Noemi, może ją pamiętacie, z Francji. I co? I moim planem było pojechanie do Chiang Rai, a jestem zmęczona, więc aktualnie jestem w momencie, w którym całkowicie nie wiem co robić i nie mam żadnego planu na najbliższe dni i wyjdzie w praniu. Jeszcze tylko dodam, że z klasztoru do Chiang Mai można kupić bezpośredni bilet, ale trzeba go zabukować online i zapłacić PayPalem, a ja nie mam PayPala, więc pojechałam przez Pai. A i akurat tak się złożyło, że jest niedziela i jest niedzielny market, który jest bardzo długi, z tego co słyszałam, bo jeszcze nie byłam. I teraz tam idziemy właśnie. Patrzcie widzowie, ten market się rozgałęzia w lewo, w prawo i dalej prosto. Ogromny jest. Nawet ślamki się ciągną też tutaj. Dobra, chyba podjęłam decyzję, bo dzisiaj do samego rana, do 12 nie wiedziałam kompletnie co chcę robić. Jedyne co wiedziałam to, że nie chcę zostać już w Chiang Mai. I myślałam i w końcu jadę na plażę do Pattaya. Najpierw do Bangkoku i nie wiem czy od razu pojadę do Pattaya, czy zostanę chwilę w Bangkoku, ale właśnie kupiłam bilet i mam śpiący pociąg i jedziemy. Ale trochę mi się przyfarciło, bo jest 14, a pociąg odjeżdża o 17, czyli kupiłam bilet 3 godziny przed odjazdem i normalnie, żeby mieć śpiący pociąg, w sensie z łóżkiem, to trzeba bukować jakieś kilka tygodni wcześniej, a ja przyszłam tego samego dnia 3 godziny wcześniej i mam, a w ogóle nie wiedziałam, czy jakiekolwiek miejsce jeszcze będzie. Także spoko. Dobra, jestem z powrotem na dworcu i za pół godziny odjeżdża pociąg. Pokażę wam jak to wygląda w środku. Tak wygląda wagon śpiący, tylko nie za bardzo wiem jak tu się śpi. Nie wiem jak to działa, wszystko wygląda jak siedzący, ale będę kopiować po innych. Tutaj panowie rozkładają łóżka. Tu jest moje, ono będzie rozłożone, bo śpię na górze. Wolałabym na dole, ale it is what it is. Moje łóżko teraz. Tutaj mamy 2 toalety. Umywalką na zewnątrz. W środku też jest umywalka. Tak wygląda moje łóżko już ze środka. Patrzcie, tutaj są w pociągu otwarte drzwi. Siema widzowie, jestem już w Bangkoku, łóżko w pociągu było nawet spoko, a teraz wypada znaleźć jakiś hostel. Tu się wsiada i pani podchodzi i można kupić bilet. Jest przed 8 i tu już się rozstawiają stoiska z jedzeniem. A tutaj mnisi chodzą po ulicach i czekają, aż im wrzuci ktoś coś do jedzenia. Jedzonko na wynos. A tu przyjechał pan na rowerze i z jedzeniem. Hejka widzowie, dzisiaj wraz ze znajomymi z hostelu bierzemy skutery i będziemy jeździć po prostu wokół i wszerz i wzdłuż Bangkoku, tego olbrzymiego miasta. Może zobaczymy coś ciekawego, ale jakby nie mamy żadnego konkretnego celu, po prostu jak coś się będzie podobać, to się zatrzymamy. Kiedy mieliście wyjechać o 10, jest 12:40 i jeszcze nie wyjechaliście.
gramy w Nintendo. Jeszcze tam stoi gwiazda kina tajskiego, robią zdjęcia tam. Przyjechaliśmy do dzielnicy Soiari. Ja nie wiem, co to jest, bo nie robiłam żadnego researchu na temat Bangkoku, ale mam nadzieję, że jak trochę pochodzimy, to się dowiem, co takiego ciekawego jest w tej dzielnicy, że chcieli tu przyjechać. A jeszcze szybko, krótka historia z tego, jak jechaliśmy. Jesteśmy na światłach, ja jestem pasażerem, passenger princess i stoimy sobie na światłach i jakaś dziewczynka z samochodu się do mnie uśmiechnęła i później zaczęła się machać z jej babcią też jakieś coś tam, serduszka koreańskie i w pewnym momencie ona mi zaczęła robić zdjęcia z tego samochodu, śmiesznie. Przyjechaliśmy teraz na zachód słońca na dachu Hiltona. Very big Buddha, God Buddha. Widzowie, tutaj mamy 5-pasmowe rondo, takiego czegoś jeszcze nie widziałam na oczy. Teraz jeszcze przyszliśmy pod wielkiego Buddę, ale nie wiemy, czy uda nam się wejść, bo nie jesteśmy odpowiednio ubrani. Tu jeszcze mamy pagodę. Podobno w tej pagodzie są relikwie Buddy, ale już niestety jest zamknięte. Tu mamy jakiś kolejny market z jedzeniem. A to jest ta słynna imprezowa ulica Kaosan. Tu się dzieje życie nocne. Opowiedzieć o tym, jak złapała nas policja. Oczywiście zapomniałam o tym opowiedzieć, ale generalnie chodziło o to, że jak tak sobie wczoraj jeździliśmy po Bangkoku, to wszystkie nasze skutery złapała policja, dlatego że ludzie na jednym z nich nie mieli na sobie kasków. No i tam zwrócili im uwagę, żeby jeździli w kaskach, a potem wszystkim nam zrobili zdjęcia i tyle, jakby puścili nas. Mega dziwne to było. Dzisiaj wracałam ze śniadania, spotkałam kolegę, którego poznałam w Pai i teraz idę z nim i z ludźmi z jego hostelu do Wat Arun. To jest taka sławna świątynia tutaj. To jest ponad godzina drogi, ale idziemy pieszo. Dobra, plany całkowicie się zmieniły. Dwóch lokalsów nas zatrzymało jeden po drugim i nam powiedzieli, że jest jakieś tajskie święto i nad rzeką coś się dzieje i teraz tam jedziemy tuk-tukiem i tam będziemy działać. Już jesteśmy w Budce, ale tak naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć, co my robimy, bo wszystko dzieje się tak szybko, że sama nie wiem. Mini pływający market. Pan podpłynął łódką i można coś kupić. Wielki Buddha za dnia. Naprawdę jest wielki. Wystaje za budynki. Kurczę, widzowie, jesteśmy pod świątynią odpoczywającego Buddy i tam wszędzie ci, co zachęcają, mówili, że długie spodnie, to ja mówię, dobra, mam krótkie, to pójdę kupić i kupiłam spodnie. Poszliśmy do tej świątyni po jedzeniu i się okazuje, że 300 batów kosztuje, a już się naoglądałam świątyń w swoim życiu, więc stwierdziłam, że nie wchodzę do tej świątyni, czyli kupiłam spodnie bez sensu. Tak wygląda z zewnątrz. Stwierdziłam, że nie wchodzę, dlatego że 300 batów to trochę dużo. Pomagamy obierać czosnek tutaj miejscowym. No więc ja z Saratem obieraliśmy czosnek wraz z lokalsami, a dziewczyny poszły do tej świątyni i mówią, że jest imponująca, więc jak jeszcze nie byliście w świątyniach, to możecie tam iść. Tu mamy jakieś bardzo mało intuicyjne centrum handlowe. To jest chyba jakaś znana restauracja, bo kolejka jest na godzinę czekania i to właśnie jest taka miejscowa na czekanie. I do tego jest kilka tych restauracji w mieście. To jest taki bufet i sobie zamawiasz ile chcesz i sobie gotujesz w tym dywarze. Stwierdziłam, że chcę jechać na plażę i zastanawiałam się między południem, a jakąś bliską plażą przy Bangkoku, ale jako, że zostało mi tylko 5 dni wizy w Tajlandii, to
stwierdziłam, że 12 godzin drogi w jedną stronę i później 12 w drugą to trochę się nie opłaca, więc jadę na pobliską plażę do Pattayyi, czyli jakieś 2,5-3 godziny drogi. Tyle. I więc opuszczam Bangkok. Lecimy kupić bilet do Pattayyi. Kupienie biletu było bardzo szybkie i całość razem z wejściem do autobusu zajęło mi może z 2 minuty. Weszłam, kupiłam bilet i siedzę w autobusie. Tu jest walking street, ludzie sobie chodzą, są bary, sklepy. Dzień dobry widzowie, jest nowy dzień, a ja jadę na wyspę Kolar. Teraz właśnie idę sobie do portu, żeby stamtąd wziąć łódkę na wyspę. Tu jest rozkład jazdy łódek i można jechać albo na ładną plażę, albo do wioski i to wszystko kosztuje 30 batów w jedną stronę. Ja stwierdziłam, że w jedną stronę pojadę na plażę, a w drugą wrócę z wioski, żeby wszędzie być. Można też wziąć szybką łódkę, ale ona jest droższa. Zgadza się, zapłaciłam 30 batów i mogę wsiadać na łódkę. Myślałam, że nie zdążę, bo przyszłam 5 minut wcześniej dosłownie, ale udało mi się wsiąść. Ruszyliśmy. W sumie to nic ciekawego nie zobaczyłam w tej wiosce. Takie zwykłe miasteczko, więc idę teraz na drugą stronę wyspy na plażę, a jest trochę pod górę. 30 minut drogi, więc idę. Strasznie dużo ludzi tu jest. W ogóle się nie da przejść bez obijania się, bo ciągle jeżdżą te skutery, tuk-tuki i tak dalej. Średnio mi się tu podoba. Wracam do Pattayyi. Ale ładny zachód. Kupiłam sobie sok z jednego z moich ulubionych owoców, ale nie pamiętam jak ten owoc się nazywa. To jest ten owoc, a to sok. Sok mi za bardzo nie smakuje, ale za to owoca bardzo polecam. Napiszę wam nazwę. O, przy okazji też się załapałam na jakiś festiwal. ป้าและลุงนะคะเป็นไงกันบ้างคะตอนรับออเดิร์ฟครับจากน้องๆที่มากความสามารถ อยากรู้ใจว่าเธอมีสุขใช่ไหมที่คุยกันทุกวันสิ่งที่คุณได้รับตอนนี้ Tam jeszcze dalej są dwie inne, mniejsze sceny, ale tam już mi się nie chce iść. Jednak podeszłam do jednej. เราก็จะขึ้นเวทีก็เลยบอกว่า O jacie, autobus toaleta. Wow, przyszłam na stację, żeby wrócić do Bangkoku i patrzcie jaka jest kolejka do kupienia biletu. Tam zakręca i tu jestem prawie na końcu. O nie, pierwszy wolny autobus jest o 15, czyli muszę czekać 2 godziny. Tu poczekalnia, wszyscy czekają kilka godzin na ten autobus. Może nie konkretnie na ten, ale z tego co patrzyłam teraz jest 14:30 i jak teraz się kupuje to na 16:50. Czyli jest taki przemiał i ludzie tu czekają. Generalnie te autobusy odjeżdżają z dużą częstotliwością, ale jest po prostu tak dużo ludzi, że trzeba tyle czekać. Oczywiście wszystkie autobusy były punktualnie, a mój ma opóźnienie.
Teraz z moimi znajomymi z hostelu, których poznałam jeszcze przed pojechaniem do Pattayyi, sobie jeździły skuterami w nocy i zwiedzamy miasto. Teraz jesteśmy pod takim zameczkiem. Patrzcie widzowie, przyszliśmy stamtąd tutaj takim labiryntem, no nie labiryntem, ale takimi ścieżkami wąskimi dla tego widoczku. Ulala. A to jest tak dla porównania Khao San Road za dnia. Nic tu się nie dzieje, absolutnie nic. Widzowie, mój przedostatni dzień w Tajlandii i musiało się to stać. Idę na Muay Thai i bardzo się jaram. Widzowie, wyszłam z formy, dopiero połowa treningu, ale już nie mam siły, serio, masakra. Ale jest fajnie. Tą zupę dają zawsze do ryżu, w sumie nie wiem czy zawsze, ale dają ją do ryżu z kurczakiem i do innych dań. I ona smakuje jak rosół. Tu mamy ładny parczek. Dzisiaj mój ostatni dzień w Bangkoku, ostatni dzień w Tajlandii. Jeszcze szybko ze znajomymi z hostelu jedziemy do Dragon Tower, a później już zawijam na stację, bo o 5:55 rano mam pociąg. Jest ta wieża ze smokiem. Tutaj mamy jakąś ceremonię, bardzo dużo mnichów. Przed chwilą mówili jakieś modlitwy, teraz wchodzą. Nie wiem co to dokładnie jest, ale pokażę wam tak. Teraz sobie śpiewają razem coś. Teraz sobie gdzieś idą, a odprawiali takie śpiewy, jakie ja w tym klasztorze, co byłam. Tak samo brzmiało. Teraz mnisi i wszyscy ci ludzie wylewają kropelki wody do tej fontanny z buteleczek. Nie wiem o co chodzi, szczerze mówiąc. Żeby dojść na górę wieży, trzeba iść w środku smoka. Smok. Dobra, trzeba iść wyżej jeszcze. Dobra, już prawie jestem na ostatnim punkcie tej wieży. Zmęczyło mnie to podejście, ale jest ładny widok. Tutaj jak się da donację, dostaje się takie złote listki i można je poprzyczepiać i teraz Karen przyczepia do takiego bożka, który chroni przed niebezpieczeństwem, katastrofami, chorobami i ma się silne ciało. Jak się przyklei do drzewa, ma się ciało jak anioł. Teraz wchodzimy do dużego żółwia. Podczas tej trasy po raz kolejny złapała nas policja, tym razem za to, że wjechaliśmy skuterem w drogę, po której skutery jeździć nie mogą. Trzymali nas dobre 15 minut i chcieli nam wlepić mandat, ale tam sobie z nimi pogadaliśmy, pokazaliśmy zdjęcia, jak trenujemy Muay Thai i w końcu obyło się bez mandatu, ale był stresik, był stresik. Tak jak mówiłam, moja wiza dzisiaj wygasa, jest 5:55, ja siedzę już w pociągu do Kambodży. Ale strasznie chce mi się spać, zaraz tutaj zdrzemnę. A pytanie, dlaczego jadę pociągiem i dlaczego sobie tak komplikować życie i nie wziąć bezpośredniego busa? A dlatego, że pociąg z Bangkoku do granicy kosztuje tylko 44 baty, a później jeszcze autobus do Siem Reap będzie mi kosztował około $15, a taki bus bezpośredni kosztuje, z tego co mi znajomy mówił, 900 batów minimalnie, a też drożej może być. Więc odpowiedź jest prosta, cena. Patrzcie, dosiadła się do mnie pani z Tajlandii. A z tą panią to historia była taka, że ona siedziała kilka miejsc ode mnie i w pewnym momencie zaczęła jeść jakieś chrupki ryżowe czy coś takiego i się mnie zapytała, czy chce. Ja powiedziałam, że nie, dziękuję. No i za jakiś czas ona do mnie podeszła i się spytała, czy może ze mną usiąść, bo chce porozmawiać. A ja mówię, no spoko. No i faktycznie usiadła, pogadałyśmy, opowiedziała mi o sobie. Ja jej powiedziałam, że mam social media, że nagrywam na YouTube'a. No i ona się ucieszyła, chciała, żebym ją nagrała, poznaczała mnie u siebie na social mediach. No i tak sobie pół drogi jechałyśmy razem i bardzo sympatycznie było. Otwarte drzwi podczas jazdy. Teraz w dzień wam pokażę bardziej.
Tutaj właśnie dotarłam do granicy z Kambodżą, ale to co działo się w Kambodży to już dowiecie się w następnym odcinku, a teraz nie zapomnijcie o subskrypcji, łapeczce w górę i zostawieniu dzwoneczka. Pa pa!